próbowaliśmy. Wy nie musicie. Właśnie zaczęło padać. Klasyczne Hawaje. Kochani, szybka informacja, bo my już wchodzimy na pokład. Co się będzie dzisiaj działo? Przepiękny rejs statkiem i no zobaczycie sami, no ten widok, po co się tu przyjeżdża. A statek bardzo mały. Zobaczymy, co z tego będzie. Jesteśmy już w połowie wycieczki, a wy tak naprawdę nie wiecie, co my właściwie robimy. A to, co robimy, to wycieczka po Napali Coast, a właściwie rejs po Napali Coast, czyli coś, co na pewno musi znaleźć się na waszej liście to do, jeżeli jesteście na Kauai. My trafiliśmy na fenomenalną wycieczkę świetnego przewodnika, który był rdzennym mieszkańcem Hawajów, stamtąd się wywodził, więc podzielił się z nami dużą ilością ciekawostek lokalnych, ale także dużą ilością śmiechu i dobrej zabawy. To, co należy podkreślić, to jego umiejętność sterowania tą łodzią była fenomenalna, bo tak naprawdę wpływaliśmy do każdej małej jaskini i dzięki temu widzieliśmy to Napali Coast z każdej możliwej perspektywy. Rozmawianie na Hawajach, one in a lifetime. Spread the word. Anybody and everybody is while you're here. Friends and family back home. Hell, even the guys you don't like back home. Give me a little comment in advance. Yeah? I'll hook you up. I got a special seat for them. Jesteśmy już po wycieczce w Napali Coast. Powiem szczerze, że trochę się bałam na początku, bo bałam się, że gdzieś tam ta pogoda będzie naprawdę kiepska po tym, co mieliśmy wczoraj i przedwczoraj, ale udało się i było piękne słońce. Wiadomo, że trochę tam przez chwilkę popadało, jak to tutaj na tej wyspie, ale naprawdę była pogoda świetna. No i tak naprawdę wszystkie atrakcje, bo całe to właśnie Napali Coast wyglądało przepięknie, bardzo zielono, tak jak widzieliśmy na wszystkich zdjęciach, więc fajnie było to zobaczyć tak na żywo. No i też to, co było najpiękniejsze, no to też to, że właśnie te delfiny tak blisko pływały nas. Mogliśmy właśnie zobaczyć je bardzo z bliska, było ich mnóstwo, myśleliśmy, że może się uda jednego zobaczyć, a tutaj naprawdę było ich kilka. Więc no to było fantastyczne. No i mieliśmy snorkeling. Co prawda ten snorkeling jakoś super nie zachwycił pod kątem widoków pod wodą, bo jednak po tym, co widzieliśmy raz w Egipcie, też w Australii na wielkiej rafie koralowej, no to jednak tam te widoki są znacznie takie piękniejsze. Tutaj ta rafa nie była aż tak ładna, natomiast no, ryby były bardzo kolorowe i piękne, więc to było fajnie zobaczyć. No i naprawdę pogoda dzisiaj ostatecznie jest fajna. Znowu zmienia się to szybko,
ale naprawdę na koniec jest dzisiaj piękne słońce, jesteśmy na północy wyspy i jest super vibe, więc w końcu mamy takie Hawaje, jakie chcieliśmy, więc ekstra. No i konieczny do spróbowania, mimo że bardzo nie chcieliśmy. Shave Ice, czyli tutejszy klasyk. Ale wygląda to nieźle. O i w ogóle jak ładna tęcza z tyłu, jak to widać ładnie na kamerze. Nice. No pięknie. Ale wygląda to w sumie całkiem fajnie, bo myślałam, że to będzie jak taki ten flashy z Australii, ale myślę, że spoko. Zobaczymy. Spróbujmy. I co powiesz? Najlepiej to podsumował kogut. Nie, Masz tu kokos. nie oszukujmy się, no lód polany sokiem, no to nie może ci zapaść w pamięć. Fajnie, potem jest trochę lodów, coś tam, ale no spróbowaliśmy. Wy nie musicie. Wiecie, że zawsze staramy się być z wami szczerzy na tych vlogach i mówić wam to, jak wyglądają te wyjazdy. Więc przyszła pora na wyznanie. A to wyznanie to Hanalei Beach na północy. Nie, bo Blackpot to jest tam. To jest Blackpot Beach, ale przy Hanalei Pier. Dokładnie. No więc to jest najpiękniejszą plażą, na jakiej byliśmy w życiu, a uwierzcie nam, sami widzieliście, że już na naszym koncie jest trochę ładnych miejsc odwiedzonych i na kilku ładnych plażach się opalaliśmy. I teraz najważniejsze. Ani sama plaża nie jest fenomenalna, ani woda nie jest wspaniała, bo ani nie jest super gorąca, ani nie jest super czysta. Super niebieska. Właśnie zaczęło padać, klasyczne Hawaje. Tam jest piękny zachód słońca, a tutaj mamy klasyczne Hawaje. Natomiast wracając do najważniejszej kwestii. Ani woda nie jest przejrzysta, ani nie jest gorąca, ani tu w okolicy nie ma jakichś super klimatycznych miejscówek, ale wszystko to razem wzięte, co możecie zobaczyć na przebitkach. Piasek, zieleń, palmy, piękna woda, no po prostu woda. Góry. A przede wszystkim to, co widzimy przed sobą, czyli te fenomenalne góry w połączeniu robią kosmiczne wrażenie. Licznik słowa kosmiczne, poproszę na górze. Kosmiczne wrażenie, bo no mieć to wszystko tutaj na wyciągnięcie ręki jest po prostu magicznym doświadczeniem. Więc zapamiętajcie moje słowa i zapamiętajcie Nati słowa. Najpiękniejsza plaża, na jakiej byliśmy w naszym dotychczasowym życiu. Jeżeli odwiedzacie Hawaje i macie na swojej liście Kauai, dokładnie, tę wyspę, to koniecznie północ naszym zdaniem zjada południe tej wyspy. No i tutaj, jeżeli macie dobrą pogodę, to naprawdę można spędzić fenomenalny czas. Dzisiaj naprawdę mieliśmy taki fajny dzień już właśnie pod koniec, właściwie po tym rejsie. Tak się przeszliśmy po miasteczku właśnie w tym Hanalei. Teraz jesteśmy na plaży, na zachód słońca i tak spokojnie, bo też jest dzisiaj poniedziałek, więc jest mniej ludzi. Jest super spokojnie. Byliśmy na tej plaży też 2 dni temu na zachód słońca i było naprawdę No sami mnóstwo, zobaczyliście, bo na pewno było była mnóstwo przebitka. ludzi. Też dlatego, że no właśnie był to weekend, więc zakładam, że też sporo było tutaj osób miejscowych. Ale naprawdę no jest taki bardzo hawajski vibe dzisiaj, więc tego potrzebowaliśmy. Ale nie możemy się doczekać, bo jutro już jedziemy na Oahu, czyli na kolejną wyspę, ostatnią, którą tutaj odwiedzimy. Która na spektrum dzikości jest na zupełnie drugim końcu niż I to jest Hawaii. fajne, żeby właśnie to porównać i zobaczyć, czy faktycznie będzie tak bardzo inaczej w porównaniu do tego, co jest na Kauai. Podobno jest. Jest to oczywiście większa wyspa. I też jest tam Honolulu, więc no takie miasteczko Miasteczko Honolulu? No tak, no może nie, ale Tak zwany Manhattan Hawajów.
Tak, myślę, że będzie zupełnie inaczej, więc fajnie będzie to porównać. No bo Kauai, Kauai to najmniejsza wyspa, 72 000 ludności tylko, ale rozmiarowo jest bardzo podobna do Oahu, ale no różnica pod względem ludności jest gigantyczna, bo na Oahu chyba 4 miliony ludzi, a może 1 milion? Na pewno zweryfikujemy te informacje, ale przepaść jest ogromna. Tutaj jakiś randomowy owoc na ziemi, no spójrzcie, no przecież to wygląda... Wow! Ale podsumowując, bo chyba będziemy kończyli naszą relację z Kauai. Wyspa wielu dysonansów, czyli mamy piękną pogodę, nagle znowu pada. Jest super gorąco, nagle dziewczyny chodzą w bluzach. Teraz mam bluzę. Dokładnie. To jest, wydaje mi się, coś, co powoduje, że nie jest to dla mnie takie wymarzone miejsce, aż tak bardzo rajskie miejsce, bo ta pogoda jednak trochę zaburzyła taką opinię właśnie o tym miejscu. Natomiast wszystko inne, ten spokój tego miejsca, ta zieleń, dzikość, taka właśnie tropikalność jest naprawdę cudowna. I myślę, że gdyby ta pogoda nie była taka, jaka jest, czyli że cały czas pada i się ta pogoda bardzo zmienia, no to wydaje mi się, że byłoby to top takie miejsce na mojej liście, a jednak ta pogoda no, trochę zmienia. I to nie jest kwestia tego, że my mieliśmy pecha, bo podobno cały czas tak jest, więc... Tak. Aczkolwiek dzisiaj na rejsie dowiedzieliśmy się od jednej z osób z załogi, że no ten przełom maja i czerwca to jest podobno wymarzona pora, żeby tu przylecieć. Najlepsza pora, żeby przylecieć na Kauai. Była wyjątkowo zdziwiona, że jest tak beznadziejna pogoda. Uknąłem sobie na sam koniec takie powiedzenie. Wszyscy mówią o rajskich Hawajach, że to są rajskie wyspy. Na pewno w komentarzu już widzę te wszystkie: co wy gadacie, jakie rajskie wyspy? Przecież to jest niszczone, coś tam. Tak, wiem. Ale i tak, kiedy mówicie komuś Hawaje, to przed oczami stoi po prostu tropikalny raj. I moim zdaniem na tej skali do tropikalnego raju jesteśmy bardzo blisko na Kauai, bo spełnia to wszystkie wymagania. Oprócz tego jednego najważniejszego, czyli tak jak Nati powiedziała, pogody. No bo taka pogoda z rajem niestety, drodzy Państwo, nie ma nic wspólnego. Ale zakończyłem. Z Kauai dla Państwa Robert Makłowicz. No dobra, jutro pakujemy się do samolotu. Prawdopodobnie na lotnisku spędzimy 7 razy więcej czasu niż lot, bo lot będzie trwał pół godziny z Kauai na Oahu. A to, co ciekawe, powiedział nam właśnie Maciek, czyli nasz przyjaciel, z którym tutaj jesteśmy, że lecimy liniami Southwest, Southeast, South North, Southwest, czyli tutaj lokalnymi liniami, które podobno nie mają przypisanych miejsc. Wchodzicie i siadacie tak jak w autobusie, gdzie Wam się podoba. Jutro to zweryfikujemy i zobaczymy, co z tego będzie. I to jest ostatnie już miejsce, które odwiedzimy. I mega śmieszne jest to, bo byliśmy na tym road tripie, który był... Czuję się, jakby to było z 7 lat temu. Tak, to było tak dawno temu. Zobaczyliśmy tyle miejsc. LA to ja miałem z 12 I teraz, lat. Przez to, że jesteśmy na tych Hawajach, to jest takie uczucie, jakbyśmy byli na nowych wakacjach, więc mega śmiesznie. Dokładnie. No ale już Oahu to będzie ostatnie miejsce, które odwiedzimy. Już obiecujemy, to już ostatnie miejsce, już właśnie nigdzie nie zabieramy. I wracamy już do Australii. Dokładnie, do innego raju. Trochę mi tęskno za Australią, jednak Janek wysoko postawia poprzeczkę pod każdym względem. Nawet taniej niż w Stanach. To już w ogóle. Jeżeli szukacie miejsca na wakacje, Australia na początek. No, ale się rozgadaliśmy. Czy coś jeszcze? Na sam koniec. Nie, to wszystko. Pakujemy się i widzimy się już w Honolulu.